from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, entitled Lord in the Heart. Dziś czytamy Srimad Bhagavatam, Canto 2, zatytułowane Pan w sercu. The verse is either 29 or 30. It doesn't matter. Okay. Oh, I see. So we can choose whatever. You just open to this verse. Okay. Well, this is very, very technical, complex. So, try to find something a little more simple. Cause of all causes, process of creation. My goodness. 36 in chapter 2. Yes, that's a good one. So we'll read from text 36 of chapter 2, Canto 2. Tasmat savatmana rajan hari sarvatra sarvada shrottavya kirtitavyascha smartavyo bhagavan nrinam tasmachalmang ayate grimit kipatrammandeshi gurunyantan. Srila Prabhupada writes here that of 9 processes of devotional service, hearing is most important. And that is rather obvious because it is by hearing, first of all, that the other 8 processes are revealed. To jest oczywiste, ponieważ poprzez słuchanie wszystkie pozostałe 8 procesów jest nam objawiane. And another thing about the sense of hearing is that its nature is that it functions even when we are unconscious. A inną cechą procesu słuchania jest to, że on działa nawet wtedy, kiedy jesteśmy nieświadomi. As we know, when we're sleeping, if someone comes and calls to us, calls our name, then the sound enters our ear and we come up to waking consciousness. Wiemy, że kiedy nawet śpimy, to jeżeli ktoś przychodzi, woła nas po imieniu, budzi nas, wtedy wracamy do naszej normalnej świadomości. Whereas in that sleeping state, the other senses are inactive, at least outwardly. Podczas gdy tego stanu snu, wszystkie inne zmysły nie działają. So someone may come to where we're sleeping and wave at us like this, trying to catch our attention through vision, but our eyes are closed and our minds are completely elsewhere. Na przykład ktoś może podejść do nas, kiedy śpimy, machać do nas, ale nasze oczy nie będą go widzieć i umysł również jest gdzie indziej. So here we see that the sense of hearing is primary over the others. Więc tutaj widzimy, że zmysł słuchu jest wyższy, ważniejszy od innych. And this effect that by sound vibration we are brought up from sleeping consciousness to wakeful consciousness. This effect is also there. When it is spiritual sound, then it is bringing us from material consciousness to transcendental consciousness in just the same way. Ta cecha dźwięku, która budzi nas nawet w materialnym świecie, podobnie duchowy dźwięk potrafi nas obudzić ze świadomości materialnej do świadomości duchowej. And what naturally follows hearing is chanting. I to, co podąża za słuchaniem, to powtarzanie, czyli tonowanie. Just like a small child, you want to teach the child the name Krishna. So you say Krishna, the child hears, and it's natural for the child to repeat.
Na przykład małe dziecko może usłyszeć słowo Krishna i później ono będzie chciało powtarzać, będzie to dla niego naturalne. Actually, children don't even have to be urged to repeat it. It's something they do naturally. Dzieci nawet nie muszą, to jest dla nich coś zupełnie naturalnego. So we hear, and then we naturally chant, and what naturally follows hearing and chanting is Vishnu Smaranam, is remembrance of the Lord. Więc my słuchamy, my powtarzamy o Panu i to, co w naturalny sposób pojawia się w konsekwencji tego jest Vishnu Smaranam, czyli pamiętanie o Panu. So of 9 processes of devotional service, it is these first 3 that are actually the ingredients for developing love of God. Więc z tych 9 elementów służby oddania, pierwsze 3 są składnikami procesu, który pomaga rozwinąć miłość do Boga. Smarta vyasatatam Vishnu, Vishmartu najatu chit, sarva vidhi nishedishvara evi or ita kankara. So if one can remember Krishna always and never forget him, then he is perfectly established in Krishna consciousness. Jeżeli ktoś może zawsze pamiętać o Vishnu i nigdy o nim nie zapominać, to jest doskonale usytuowany w świadomości Krishna. That person has fulfilled the purpose of all the rules and regulations. Osoba ta wypełniła cel wszystkich zasad i nakazów. Yes, so this is coming naturally. Hearing, chanting, remembering. Więc to pojawia się naturalnie, słuchanie, powtarzanie i pamiętanie. And therefore in Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, and the mission of this Sankirtan movement is to spread love of God. Therefore in the Sankirtan movement these 3 are most important. Tego w ruchu Pana Chaitanya, który zajmuje się szerzeniem chwały Pana, te 3 procesy są bardzo naturalne. So then Srila Prabhupada goes on to say how the world is being spoiled because of the broadcasting of what he calls here rubbish sounds transmitted by man-made machines. Prabhupada w komentarzu mówi, że świat psuty jest przez tych materialistów, którzy przekazują szeroko to, co tutaj Prabhupada używa słowa śmieci, materialne śmieci. So rubbish sound vibration means mundane news. Więc ta przyziemna wibracja dźwiękowa śmieci to na przykład te codzienne wiadomości. Means lying propaganda. To znaczy, że kłamliwa propaganda. It means mundane music and songs. Znaczy takie zwykłe, codzienne piosenki i muzyka. Whatever is being broadcast out there in the material society, this is condemned by Srila Prabhupada. Cokolwiek jest transmitowane przez te media w tym zwykłym społeczeństwie zostało potępione przez Srila Prabhupada. And looking at this scientifically, we can, by the point of view of Vedic science, we can understand how destructive this rubbish sound vibration actually is. Patrząc z punktu widzenia naukowego, przynajmniej nauk wedyjskich, możemy zobaczyć, jak bardzo destruktywny jest wpływ tych przyziemnych przekazów. This same second canto that we're reading from is one of the cantos that is very much concerned with creation. To drugie kanto, które teraz czytamy, ma wiele wspólnego ze stworzeniem. So in this canto, we learn that this gross material creation, it begins with sound vibration. Więc my dowiadujemy się tutaj, że całe stworzenie tego świata rozpoczyna się wraz z dźwiękiem. So that original sound is the sound of the breathing of Lord Mahavishnu. Więc tym oryginalnym dźwiękiem jest odgłos oddechu Mahavishnu. And that breathing sound is actually the sound of the Vedas. I ten dźwięk oddychania jest w rzeczywistości dźwiękiem Ved. So the Vedic sound vibration provides the subtle design of this material creation. Więc ta wedyjska wibracja dźwiękowa zapewnia
subtelny projekt całego tego stworzenia. So then there's an evolution out of this sound. I z tego dźwięku następuje ewolucja. From this sound, then the sense of hearing arises. I z tego słuchu wyrasta zmysł słuchu. And the sound is traveling through ether, akash. I ten dźwięk wędruje sobie przez eter, czyli akash. So this akash is the first of the 5 mahabhutas, or great material elements. Akash, czyli przestrzeń, jest jednym z 5 podstawowych mahabhutach, czyli elementów. Then out of this akash is evolving then air, Z tej przestrzeni pojawia się powietrze. and along with air you can feel air. So the sense of this so-called tactile sense is coming. A z powietrza, które możemy poczuć, pojawia się zmysł dotyku. And then from out of air comes fire. A z powietrza pochodzi ogień. And with fire, then the sense of vision occurs, takes place. A wraz z ogniem pojawia się zmysł wzroku. And then from fire comes water. A z ognia przychodzi woda. Just like there's electricity in the lightning in the sky, flashing through the air. Tak jak w przypadku błyskawicy pojawia się elektryczność. And what follows is rainfall. I to, co pojawia się zaraz po tym, And to with- deszcz. In this way, along with the appearance of water, then comes taste, the sense of taste. A wraz z wodą przychodzi zmysł smaku. And then out of water comes earth. A z ziemi przychodzi ziemia, z wody pochodzi ziemia. And with it the sense of smell. I ona przynosi zmysł zapachu. So in this way, the whole manifestation is arising out of sound vibration. W ten sposób wszystkie te przemiany, one pochodzą z wibracji dźwiękowej. So we can naturally understand when the sound vibration is pure, then the creation that follows is also pure. I z tego możemy zrozumieć, jeżeli ten dźwięk jest czysty, to stworzenie również jest czyste. When the sound is impure, then the elements that follow sound will naturally be impure. A jeżeli ten dźwięk jest nieczysty, to te elementy, które pojawią się ze dźwiękiem, również będą skażone nieczystością. So in Kali Yuga, everything is degraded, everything is impure. W Kali Yudze wszystko jest degradowane i nieczyste. And why is that? I dlaczego tak jest? It is, yes, very much because of the impure sound vibration. I to wszystko jest właśnie, ma taką postać właśnie dlatego, że istnieje nieczysta wibracja dźwiękowa, That is broadcast through the world która jest transmitowana przez cały świat. by this, you see, this bombastic technological arrangement, Poprzez te olbrzymie technologiczne aranżacje, mass communications, masowa komunikacja. which Srila Prabhupada says is not bad in itself, Prabhupada mówi, że właściwie samo w sobie to nie jest złe, because this mass communication technology could also be used for Sankirtan. dlatego że te środki masowego przekazu mogą również zostać wykorzystane do sankirtanu. And in fact, Srila Prabhupada, he appreciated such devices as tape recorder, because he would say that memory of people is very bad today, so if you have a machine like a tape recorder, that is making up for our very poor memory in this age. Na przykład Prabhupada bardzo doceniał takie urządzenie jak magnetofon, mówiąc, że w Kali Yudze ludzie mają tak krótką pamięć, że tego rodzaju urządzenie może usprawnić tą wiarygodność. But when this mass communications technology is misused, Ale jeżeli ta technologia masowego przekazu nie jest właściwie wykorzystana for broadcasting degraded topics, i wykorzystuje się ją do szerzenia
tematów bardzo niskiej klasy, then it is not merely that people's consciousness is lowered. to nie jest tak, że świadomość ludzi po prostu jest niższa. But the quality of everything in this world degrades. Ale nawet jakość wszystkiego w tym świecie degraduje się. So we see that the whole Kali Yuga actually begins from the misuse of sound vibration. Widzimy, że cała Kali Yuga rozpoczyna się w momencie niewłaściwego wykorzystania dźwięku. The personality of Kali, he was trying to manifest sinful activities in the presence of Maharaj Parikshit, but he could not. Oosłowiony Kali próbował przejawić swoje grzeszne czynności w obecności Maharaja Parikshita, ale nie mógł. So then what did he do? Ale co zrobił? He entered into the mind of this Brahmabandhu, this Shringi. To co on zrobił, to wszedł w umysł tego Brahmabandhu, Shringi, who is the son of the sage that was apparently insulted by Maharaj Parikshit. który był synem Brahmina, który pozornie został obrażony przez Maharaja Parikshita. And Kali influenced this Shringi to pronounce a curse upon Maharaj Parikshit. I Kali tak wpłynął na tego Shringi, aby on wymówił klątwę, wypowiedział klątwę na Maharaja Parikshita. So this curse, it is a Vedic sound, Więc ta klątwa jest dźwiękiem wedyjskim, taken from the Vedic mantras. wybranym spośród mantr wedyjskich. But in this case, it was being pronounced for a completely wrong purpose, a very sinful purpose. A w tym momencie została ona wykorzystana celu. And when the sage came to know that his son had done this, I kiedy mędrzec dowiedział się o tym, że jego syn to zrobił, he lamented that now because of you, the world will say that we, the Brahmins, were the ones who allowed Kali to enter. I on rozpaczał, mówiąc, że teraz wszyscy będą mówić, że to my, Brahmini, pozwoliliśmy, aby Kali wszedł pośród ludzi. Because of the misuse of this powerful sound vibration. I stało się to z powodu niewykorzystania potężnego dźwięku. So the same thing it has been going on and on and on. Chain reaction. I ta sama rzecz cały czas się dzieje jak reakcja łańcuchowa. To the present day. Aż do dnia dzisiejszego. Again, this system of mass communication is very powerful and could be very good. Ten system masowego przekazu jest bardzo potężny, But it is in the hands of demons. ale znajduje się w rękach demonów. The Shringi himself had been formerly a demon in his previous life. Shringi w swoim poprzednim życiu również był demonem. Yes, so and demons are misusing sound vibration and the whole world is consequently degrading. A demony źle wykorzystują wibrację dźwiękową i dzięki temu konsekwencją jest, że cały świat zostaje zepsuty. So now in the face of all this, there is this Sankirtan movement begun 500 years ago by Chaitanya Mahaprabhu. Teraz sprzeciwia się temu wszystkiemu ruch Sankirtanu, który został zainicjowany przez Chaitanya Mahaprabhu 500 lat temu. And spread around the world in very recent times. I w ostatnich czasach bardzo się rozszerzył po całym świecie. Only about 40 years ago. Jedynie na ostatnie 40 lat. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. To stało się dzięki Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was totally convinced about the potency of this Hare Krishna Mahamantra, Krishna Katha, the pure vibration of Krishna's glories. Srila Prabhupada był w pełni przekonany o tej wibracji dźwiękowej Mahamantrze i chwała Pana. And this is, Srila Prabhupada is speaking of great acharyas in the purport. Prabhupada w komentarzu wspomina wielkich acharyów. So he has proved himself to be a great acharya. Więc on sam udowodnił, że jest również wielkim acharyą. Because of his complete faith in the process of Sankirtan.
Udowodnił to dzięki przejawiając swoją wiarę pełną w ten proces sankirtana. And as it is stated, Krishna Shakti Vine Nahi Tada Pravartana, that without Krishna Shakti, Krishna's special power, one is not able to broadcast Sankirtan throughout the world. Bez Krishna Shakti, bez bycia upełnomocnionym przez Pana, nie można szerzyć koło Pana na całym świecie. So that Shakti Srila Prabhupada certainly had. Więc z pewnością Śrila Prabhupada miał to Shakti. Certainly has. He is still preaching. Z pewnością ma to Shakti, dlatego że ciągle naucza. And Srila Prabhupada was convinced about this long before he actually left India to go on his preaching mission. I Śrila Prabhupada długo wcześniej opuścił Indię, aby rozpocząć swoją misję nauczania. One of his godbrothers, named Dola Govinda Shastri, jeden z jego braci duchowych, remembers in the 1940s, pamięta, że w latach 40. już, he and other disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they used to meet at the house of Srila Prabhupada. Oni zwykli się spotykać z innymi braćmi duchowymi Śrila Prabhupada. When Prabhupada was in Grihastha ashram. W domu Prabhupada to był, on był wtedy grihastą. So Prabhupada had this home on Banerjee Lane in Calcutta. Prabhupada miał wtedy dom na ulicy Banerjee w Calcucie. And there was a upper floor and ground floor. Było wyższe piętro, był parter. And Prabhupada lived with his family on the upper floor. Prabhupada rodzina mieszkała na pierwszym piętrze. And on the ground floor, that was reserved for his godbrothers. They could come and stay, and they would gather there and discuss spiritual topics and hold kirtan. Jako że rodzina stosowała na górze, na dole cały parter był przeznaczony dla braci duchowych Śrila Prabhupada, którzy przychodzili tam i rozmawiali w Krishna Katha. This was at a time when there was great disturbance in the Gaudiya Math. To były czasy wielkich niepokojów w Gaudiya Math. After the departure of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Było to zaraz po odejściu Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati. So the leaders of the Gaudiya Math were engaging in legal battles with one another as to who is the acharya and things like that. Gaudiya Math zaangażowani byli w legalne wojny między sobą o przywództwo Gaudiya Math. So Srila Prabhupada's place was a kind of refuge from all of that turmoil. Miejsce, w którym mieszkał Prabhupada, było swego rodzaju schronieniem przed tymi rzeczami. So once some of the godbrothers on the ground floor, they were talking about the prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur. Więc któregoś razu jeden z braci duchowych Prabhupada mówił o przepowiedni Bhaktivinoda Thakura. That he made in several writings. Że w kilku miejscach napisał. That the time was to come very soon. These were writings in the 1890s, something like that. Just before the turn of the 20th century. Pod koniec XIX wieku Bhaktivinoda Thakur już to pisał. A bit more than 100 years ago. Troszeczkę więcej niż 100 lat temu. So he was stating in more than one place that soon in the Western countries, the capital cities of Western lands like the United States and England and France and Germany, other countries he mentioned, the Western people will go into the streets of these great cities and chant the holy names of Krishna. Więc w kilku miejscach Bhaktivinoda Thakur pisał, że bardzo niedługo nadejdzie czas, kiedy w zachodnich krajach i w dużych miastach zachodnich krajów, takich jak Ameryka czy Anglia, ludzie z zachodu pójdą i wyjdą na ulicę, będą intonować święte imiona Pana. And what he was describing is very specific. He was saying that they would wear dhotis and they would have shaved head and sika and tilak. Opisywał było pełne szczegółów to, że będą ubrani w dhoti, będą mieli ogolone głowy, sikhy i tilak. And neck beads. Korana na szyi. And they would play madanga and kartals. I będą grać na mdance i kartalach. So this is a very clear picture. To bardzo jasny obraz.
So Prabhupada's godbrothers were discussing this, and then they were remarking among themselves that, but how will this take place? Bracia duchowi Prabhupada rozmawiali o tym i zastanawiali się, jak to może mieć miejsce. Someone will have to carry the Sankirtan to these Western countries. Who will do that? Ktoś będzie musiał zawieźć ten Sankirtan do tych zachodnich krajów i kto to zrobi? So in this way they were discussing, and they were walking out from this ground floor, out the door, and so just outside the door there are stairs going up to the upper floor. Więc oni dyskutowali sobie na ten temat i czasami wychodzili i przy wyjściu były schody, które prowadziły na to pierwsze piętro wyżej. And Srila Prabhupada was seated on those stairs. Prabhupada siedział sobie na tych schodach. He was finishing his rounds. Kończył swoje rundy. He hadn't joined them that day because he'd been busy with other things. I on z nimi nie dyskutował tego dnia, bo był zajęty innymi rzeczami. So they were coming out and still talking in this way. How will Bhaktivinoda Thakur's prediction ever be fulfilled? Oni wychodzili i jeszcze wychodząc dyskutowali, w jaki sposób przepowiednie Bhaktivinoda Thakura się stanie. How can such a thing ever take place? Jak taka rzecz kiedykolwiek może mieć miejsce? So hearing this, Srila Prabhupada looked at them and he said, you don't have faith in the words of our great Thakur, Bhaktivinoda? Słyszawszy to, Srila Prabhupada powiedział, jak to, nie macie wiary w to, co Bhaktivinoda Thakur powiedział? So they were saying, yes, of course we have faith, but we cannot see how it will be done. I oni odpowiedzieli, oczywiście, że mamy wiarę, ale nie wiemy, w jaki sposób to się stanie. Who will do this? Kto to zrobi? Because our own Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has departed this world. I oni mówili, że kto to zrobi, ponieważ Bhaktivinoda Thakur i Bhaktisiddhanta Saraswati, oni już odeszli z tego świata. And now we see no one I teraz nikogo innego nie widzimy. who could do such a wonderful thing. Nikogo, kto zrobiłby taką wspaniałą rzecz. Srila Prabhupada, he said, it will be done. Prabhupada powiedział, to się stanie. By one who has no other shelter than the lotus feet of Sri Sri Guru and Gauranga. I stanie się to za sprawą tego, kto ma pełną wiarę i przyjmuje schronienie Sri Guru Gaurangi. So they were all surprised, because Prabhupada said this with such deep conviction. Więc oni wszyscy byli głęboko poruszeni, bo Prabhupada mówił to z takim wielkim przekonaniem. And then after a moment, Srila Prabhupada looked at them. Po chwili Śrila Prabhupada popatrzył na nich. And according to Dolo Govinda Shastri, he looked at them and then he kind of shook his head and said, not you. Ale zgodnie z relacją tego Prabhu, Śrila Prabhupada później popatrzył na nich, pokręcił głowę i powiedział, ale nie wy. So they, of course, were surprised at this, but they quickly forgot it. Oczywiście byli tym zaskoczeni, ale szybko o tym zapomnieli. But years later, Dolo Govinda Shastri, he was staying at Puri, Jagannath Puri. Całe lata później przebywał w Jagannath Puri. And he was very surprised one day, in the beginning of the 1970s, Był zaskoczony któregoś dnia na początku lat 70. to see a white-bodied young man Zobaczył białego człowieka o białej skórze, młodego człowieka from some western country, z jakiegoś przybyłego zachodnich krajów, who was dressed in Gaudiya Vaishnava który ubrany był jako Gaudiya clothing, had tilak, shaved head, sika, Sika, obrana głowę, neck beads, korale. and he was standing on the side of the street in Puri distributing a magazine. I na ulicy Jagannath Puri było sprzedawać czasopisy. So he came up to this person Więc on podszedł do tej osoby and he introduced himself, that my name is Dolo Govinda Shastri, I am a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. przedstawił się, że jestem Dolo Govinda Shastri, jestem uczniem Bhaktisiddhanta Saraswatiego. And he was very shocked to see this Western man fall at his feet, pay full dandavats. I zaskoczony był, kiedy zobaczył, że ten młody człowiek wpadł u jego stóp, złożył pełny dandala. So he could understand immediately that this person must be connected to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur through one of his disciples.
zrozumiał, że ta osoba musi być w jakiś sposób połączona z Bhaktisiddhanta Saraswatiego przez jego uczniów. So he asked him, who is your Guru Maharaj? Więc on spytał, kto jest twoim Guru Maharajem. And this young man who introduced himself as Bhagavad Das, he said, my Guru Maharaj is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. I ten uczeń, którym akurat był Bhagavad Das, powiedział, że moim mistrzem duchowym jest A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. But this name meant nothing to Dola Govinda Shastri. He didn't know anybody by that name. Dola Govinda Shastri, to imię nic nie znaczyło, nie znał tej osoby. So then Bhagavad Das showed him the photo of Srila Prabhupada from Back to Godhead. Więc Back to Godhead znajdowała się fotografia Srila Prabhupada, którą ten człowiek pokazał temu drugiemu. And that he recognized. I on wtedy rozpoznał. And he said, oh, Abhay? Abhay Babu? He knew him by how they used to call him when he was Grihastha. I on rozpoznał go krzycząc Abhay, Abhay Babu, ponieważ znał go jako Grihastha. So then Dola Govinda Shastri told Bhagavad Das this story. Więc wtedy Dola Govinda Shastri opowiedział temu Bhagavad Dasowi tę historię. He immediately remembered this. Od razu przypomniał sobie. Srila Prabhupada's conviction, that the holy name would be spread around the world. Przekonany się Prabhupada, że święte imię będzie szerzone na całym świecie. And Govinda Dasi remembers, who was one of Srila Prabhupada's first disciples. She remembers that when Prabhupada, in the very beginning days, Prabhupada would be in his room alone, and she and her husband Gorsundar were serving him. Govinda Das pamięta o tym, że kiedy w wczesnych latach ISKCON Prabhupada siedział sam w swoim pokoju. So she would wait outside the door in case he wanted something. Więc jego żona siedziała w domu i czekała i oczekiwała, że może się prowadzić czegoś potrzebnego. And she would hear through the door Srila Prabhupada reciting verses from the Bhagavatam and singing bhajans. Ona słyszała, jak Srila Prabhupada siedząc w swoim pokoju recytował Śrimad Bhagavatam, śpiewał bhajany. So even when he was alone, he would be absorbed in the transcendental sound vibration of Krishna's holy name, Krishna Katha. Więc kiedy nawet on był sam, to cały czas był pogrążony w intonowaniu świętych imion Pana w Krishna Katha. And of course, when he was with others, then he was constantly preaching. I oczywiście, kiedy był w otoczeniu innych, to ciągle nauczał. And so this was his soul shelter, actually, was the transcendental vibration, the order of his spiritual master, Guru Vani, Shastra Vani, Harinam. Więc jego schronieniem było święte imię, przekaz mistrza duchowego Guru Vani, Pismo Święte, Shastra Vani. So he had such determined faith in this vibration. Więc miał tak głęboką wiarę w tą wibrację dźwiękową. That the particular vibration coming from him was creating what is called in the Bhagavatam Gunormi Chakram, a revolution. Więc ta konkretna wibracja dźwiękowa była tym, co Bhagavatam określa jako rewolucję. Which has the exact opposite effect of the mundane vibration. I ta wibracja dźwiękowa ma zupełnie przeciwny efekt do zwykłego dźwięku. The mundane vibration is causing a global degradation. Zwykły dźwięk jest przyczyną globalnej degradacji. Again, not only of people's consciousness, but even the quality of the material elements. Nie tylko w świadomości ludzi degradacji, ale również elementach fizycznych, które ludzi otaczają. Everything in human activities, but also in nature, is becoming worse and worse. Wszystko nie tylko w naturze ludzi, ale w naturze dookoła nas staje się coraz gorsze. But as Srila Prabhupada has spread the vibration of Krishna's glories, then the opposite effect was evident to everyone. Ale kiedy Srila Prabhupada zaczął szerzyć chwałę Pana, to przeciwny efekt był widoczny dla każdego.
So people would see the devotees and wonder where they were coming from, if they're coming from this world or some other planet. Ludzie widząc wielbicieli zastanawiali się, czy oni pochodzą z tego świata, czy z jakiejś innej planety. Because they were so different in their aura from the miserable people. Dlatego, że w swojej aurze nawet byli tak bardzo różni od tych nieszczęśliwych ludzi. They would enter into, going into a Hare Krishna temple, seeing the wonderful atmosphere, experiencing the Vaikuntha atmosphere. Ludzie przychodzą do świątyni, doświadczają i widzą atmosferę Vaikunthy. So impressed. I są pod tak wielkim wrażeniem. What is this wonderful experience? Czym jest to cudowne doświadczenie? So it is all emanating from this pure sound vibration. Więc to wszystko pochodzi od tego czystego dźwięku. Which Srila Prabhupada had 100% faith in. Które Śrila Prabhupada miał 100% wiarę. So this is the secret for changing the world. Więc jest to ten sekret, dzięki któremu świat się zmieni. And Srila Prabhupada always used to say it in those simple terms. Śrila Prabhupada zawsze mówił to bardzo prostym językiem. He would say, I have no other qualification. Other than that, I have full faith in what I've heard from my spiritual master. Mówił, że ja nie mam innych kwalifikacji oprócz pełnej wiary w słowa mojego mistrza duchowego. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Any question? Jakieś pytanie? Yes. Ja chciałem zapytać już wczoraj, ale nie zdążyłem. To nie jest związane z układem, ale mam takie pytania. He wanted to ask a question yesterday, but the class ended up and he couldn't ask. Mam pytanie, bo byłem teraz na Stoku i tam był festiwal Rakajata. Czy Maharaj mógłby powiedzieć coś więcej, co bliżej o samej tej rozrywce Pana Kryszny? Czym to się wiąże? Cała ceremonia kąpieli, Pana Jagannatha i tak dalej. Pan słowa. He saw on this Easter festival this Rath Yatra ceremony, and he was asking you in brief to tell something more about this pastime of Lord Krishna. Maybe in the form of Jagannatha, there was some bathing of Lord Jagannatha as well. Just in few words in brief. Well, Lord Jagannath is Krishna Pan Jagannath jest Krishna. in his Dwarka Lila. W swoich rozgrywkach w Varaca. Krishna in his Vraja Lila in Vrindavan. Krishna zajmuje się w swoich rozgrywkach w Vradzie, do Vrindavan. But then at one point he apparently leaves Vrindavan, goes to Mathura, W jednym momencie pozornie udaje się do Matury, and then to Dwarka, a potem do Dwaraki, where he rules as king. gdzie rządzi jako król. So Jagannath is specifically that form of Krishna. Więc Jagannath jest tą właśnie postacią Krishna. But Jagannath has this wonderful appearance with the great eyes Jagannath ma tą piękną postać z wielkimi oczami. and no limbs, no arms and legs. Very stunted. Prawie nie ma tych członków swojego ciała, rąk i stóp. And similarly his brother Balaram and sister have these very unusual forms. Jego brat Balaram i siostra również mają podobną formę. Because their hearts are still in Vrindavan. Dzieje się tak, ponieważ ich serca są ciągle we Vrindavan. So when they overhear their family members discussing the Lord's pastimes in Vrindavan, Krishna's own pastimes with the gopis in Vrindavan, Więc kiedy oni podsłuchują swoich własnych członków rodziny, którzy mówią o rozrywkach Kryszny i gopi we Vrindavan, jego własnych rozrywkach, then they go into this unimaginable state of transcendental ecstasy, wtedy oni wchodzą w taki niewyobrażony stan ekstazy. in which their eyes become so big, hearing Oczy stają się tak wielkie, the Krishna pastimes, Krishna's pastimes, słuchawszy o rozrywkach Kryszny. even though this is Krishna himself hearing. Mimo to, że Kryszna sam tego słucha. But the thing is, now he's acting as a king in a very opulent, most opulent city in the whole creation. Ale
w tym stanie on gra rolę króla najbardziej bogatego miasta w całym stworzeniu. But the pastimes in Vrindavan are so sweet Ale rozrywki w Vrindavan są tak słodkie, that they put Krishna into ecstasy. że nawet Krishna wprowadzają w ekstazę. And this is why he has this wonderful form. And his brother and his sister also. Dlatego on i jego brat i siostry. So the Rath Yatra festival, that is commemorating when Krishna, Balaram, Subhadra Devi and the Yadu dynasty went to Kurukshetra from Dwarka. Więc festiwal Rath Yatra jest upamiętnieniem tej chwili, kiedy Krishna, Balaram i Subhadra i cała dynastia Yadu pojechali na pielgrzymkę do Kurukshetra. To take bath in the waters of 5 sacred lakes there at an auspicious time. Aby w pomyślnym czasie wziąć kąpiel w 5 świętych jeziorach. And at the same time, the residents of Vrindavan came there also to take bath. W tym czasie mieszkańcy Vrindavan również przybyli tam, aby wziąć kąpiel. So when Srimati Radharani and the gopis, they saw Krishna in his royal cart, Więc kiedy Srimati Radharani i Gopi zobaczyły Krishna na jego królewskim rydwanie, then they began to, they seized the reins, they seized these, the reins to the horses and began to drag the cart in the direction of Vrindavan. kiedy widziały go na tym jego wozie, którym przyjechał, to Radharani i Gopi zaczęły ciągnąć za liny, aby powieźć go z powrotem do Vrindavan. Because although this is the same Krishna, the mood is different. Więc jest to ten sam Krishna, tylko jest odrobinę inny nastrój. Srimati Radharani, she finds that she cannot manifest her love for Krishna as she wants it to manifest when he's in this Aishwarya mood, this mood of opulence. Srimati Radharani nie może przejawić swojej miłości do Krishny, kiedy Krishna znajduje się w tym nastroju Aishwarya, bogactwa. She wants him to come back to the Madhura Dham, the place of the sweet pastimes of the Lord. Ona chce, by on powrócił do Madhurya Dham, miejsca słodkich rozrywek Pana. So then this is the love of Srimati Radharani, pulling Krishna back to Vrindavan. Więc tą miłość Srimati Radharani ciągnie Krishnę z powrotem do Vrindavan. And seeing the love of the Vrajavasis, then at that time Krishna is also assuming this ecstatic manifestations. I widząc miłość mieszkańców Vradży, Krishna przyjmuje tą wspaniałą formę. This form of Lord, specific form, wonderful form of Lord Jagannath then manifests. I wtedy ta specyficzna, piękna forma Pana Jagannatha przejawia się. So the lesson of this is that Krishna he is the Almighty God. Więc lekcja dla nas tego jest taka, że Krishna jest wszechmocnym Bogiem. In so many religions, God is worshipped as the King of Kings, I we wszystkich religiach Bóg czczony jest jako Król Króli. Almighty, majestic ruler of the universe. Wszechmocny, majestatyczny zarządca wszechświata. This is what Jagannath means, Lord of the universe. I to jest to, co oznacza słowo Jagannath, Pan wszechświata. So that is Krishna, Więc to jest oczywiście Krishna. but this same Lord of the universe, he himself is captivated by this humble village of his childhood pastimes, Vrindavan. W tym samym czasie ten Król Wszechświata jest bardzo poruszony miłością tych prostych mieszkańców Vrindavan. And he is captivated by the love of his devotees there. I zostaje schwytany poprzez jego wielbicieli stamtąd. So this is the intimate side of the Lord's, his personality. The intimate side is in Vrindavan. Bo jego taka poufna część osobowości znajduje się tam w Vrindavan. And the opulent, majestic, almighty aspect is seen in Dwarka. Jego bogaty, królewski aspekt znajduje się w Dwarase. So Lord Jagannath is very special because he's the form of the Lord that combines both the Madhura and Aishwarya aspects in one. Więc forma Pana Jagannatha jest szczególna dlatego, że łączy w sobie te dwa aspekty Aishwarya i Madhurya. You see, generally the Vaishnavas are divided. There are some who are the Vaishnavas who worship
the Lord in Vrindavan in the intimate mood, Zwykle wielbiciele są podzieleni. Jedna grupa chce czcić Pana we Vrindavan w tym nastroju, and there are other Vaishnavas who worship the Lord in opulence, a są inni Vaishnavowie, którzy czczą Pana otoczonego bogactwem, like Lord Narayan, the Lord of Vaikuntha. tak jak na przykład czciciela Narayana, Pana Vaikunty. Or even in the West, the Christians, they have some idea of Almighty God. Również na zachodzie chrześcijanie mają jakieś pojęcie wszechmocnego Boga, Someone to approach with great awe and reverence. którego należy zbliżyć się z wielkim uznaniem. But Lord Jagannath, he combines both features. Ale Pan Jagannath, on łączy w sobie te dwie cechy. And so the prayers to him, in the Jagannath Ashtakam, for example, we find both Madhura and Aishwarya elements. Dlatego na przykład w tej modlitwie Jagannath Ashtaka znajdują się elementy właśnie Madhurya i Aishwarya. Parabrahma Pita Kuvalya Pulanayano Nivasni Ladro Nihita Charuno Nanta Shirasi Rasanando Radha Sarasava Pura Lingana Sukho Jagannatha Swami Ayana Pattagami Bhavatume. So Parabrahma Pita Kuvalya Dalup Pulanayano. This means that Lord Brahma is worshipper of Lord Jagannath. Część Jagannath Ashtaki mówi o tym, że sam Pan Brahma czci Pana Jagannatha. So Brahma Dev, he's the guru of all the demigods. Brahma jest guru wszystkich innych bogów. The speaker of the Vedas for everyone. On uczy Ved każdego. So he's devotee of Lord Jagannath. On jest wielbicielem Pana Jagannatha. So this is expressing the Lord's Aishwarya position. Więc on wyraża pozycję Aishwarya, Pana. But then the same verse goes on to say Rasanando Radha Sarasavapur Alingana Sukho. That he is always embracing and enjoying the body of Srimati Radharani, which is compared to a nice cool lake. Ale jednocześnie mówi tam, że Pan Jagannath cieszy się ciałem Srimati Radhiki, które jest jak chłodne jezioro. So this is Madhura, this is intimacy. To jest Madhura, czyli poufność. So both sides are there in Lord Są tam Jagannath. te dwie strony. Okay? So I will stop now. Srila Prabhupada Ki Jai. Słuchałem tego, czego chciałem. So he was expecting, man is now going to give this great amount of gold coins he had promised. Oczekiwał, że ten mężczyzna da mu teraz tą wielką ilość do tych monet, którą obiecał. But the rascal friend of the rich man, he began to shout in a great voice, "Don't pay this bogus yogi anything." Ale ten drań, kolega tego bogacza,